cześć. O, nawet działa teraz, może się uda. No to cześć, ja jestem ostatnia i może Was nie zanudzę na śmierć. Bardzo dziękuję za zaproszenie, chociaż nie ukrywam, że umieram w środku. Jestem totalnie zestresowana, przez te 2 lata rozleniwiłam się kompletnie i odwykłam od ludzi, więc jest to dla mnie duże wyzwanie, żeby tutaj przed Wami wystąpić. Ale cieszę się, że tu jestem, zwłaszcza w tym gronie. Myślę, że to ważne tematy, o których będziemy rozmawiać i bardzo inspirujące historie, więc tym bardziej jestem wdzięczna za zaproszenie. Ja bym się chciała dzisiaj z Wami... Chciałabym się z Wami podzielić kilkoma lekcjami dla samej siebie. Dla siebie gdzieś tam na początku w mojej tak naprawdę menedżerskiej już kariery, albo nawet wcześniej, kiedy ten obszar takich działań leadershipowych, pracy z ludźmi, procesami, strukturą, kulturą organizacyjną i z zespołami deweloperskimi, bo to jest to, czym się zajmuję na co dzień, pojawił się w mojej głowie jako pomysł na moją przyszłość i coś, czym chciałabym się zajmować. I oczywiście, jak ta myśl się pojawiła w mojej głowie, to ona była pełna niepewności i pełna wątpliwości co do własnych kompetencji i tego, że ja sobie poradzę, bo to jest taka złożona rola i czy ja się w ogóle do tego nadaję, no bo przecież pewnie nie. No i tak jak gdzieś tam moje przedmówczynie wspominały, ten syndrom oszusta, czyli nieodłączny towarzysz na każdej ścieżce kariery, a chyba zwłaszcza kobiecej i zwłaszcza w IT, towarzyszył mi od samego początku i w dalszym ciągu odpowiada gdzieś za różne głosy w mojej głowie, ale staram się go ignorować. No i dobra, dość tych chaotycznych wstępów i przejdźmy do wstępów bardziej ustrukturyzowanych. Spróbuję się przełączyć, czy to się uda. Może nie, a może tak. Teraz tu klikam i nie działa. Działa. Dobra, będę to tak robić. No więc tak, nazywam się Agnieszka Lasek, wszyscy na mnie mówią Aga, więc jestem Aga i na co dzień pracuję jako Director of Engineering w Schibsted Tech Polska i jestem pośrednio i bezpośrednio odpowiedzialna za pracę 6 zespołów deweloperskich działających w ramach obszaru advertising. Czyli jak sama nazwa wskazuje, w dużym uproszczeniu zajmujemy się reklamami, a tak naprawdę budujemy systemy odpowiedzialne za cały flow reklamowy w naszej firmie. Czyli tam od momentu, powiedzmy, jak przychodzi klient do obsługi klienta czy do działu sprzedaży i mówi, że chciałby się reklamować na stronach Schibsted, albo ktoś sobie zakłada konto w systemie self-serve i później te dane lecą do CRM-u, poprzez cały proces bukowania reklam ze wszystkimi parametrami, potem ich wyświetlanie, realizację na stronach gazet, bo Schibsted jest grupą przede wszystkim mediową. I później gdzieś tam serwisy do zliczania, raportowania performance'u tych kampanii reklamowych i na koniec raportowanie i wystawianie faktur na podstawie zrealizowanych kampanii. No to tym się moje zespoły mniej więcej zajmują od strony technicznej. I to, co lubię najbardziej w tej pracy, to na pewno różnorodność i ciekawa domena biznesowa, bo pracowałam w niej też wcześniej, zanim trafiłam do tej firmy, w której jestem w tej chwili. I to, że mam też realny wpływ na zrealizowane przez nas zadania. Jestem też certyfikowanym Agile Coachem i bardzo lubię pracować z usprawnianiem i upraszczaniem procesów w mojej organizacji. Działam też poza nią jako mentorka w ramach programu Tech Leaders organizowanego przez Women in Technology, a prywatnie mam... Nie chcę się znowu, dobrze. Prywatnie mam border collie, syna i męża. Nie wiem, czy to jest dobra kolejność. Kocham góry i bieganie po nich i Dolomity są totalnie moim miejscem na świecie. Tak. A jak chodzi o moje kompetencje i tak zwany background i w ogóle skąd się wzięłam i kim jestem, to jestem dyplomowaną socjolożką. Studiowałam też po drodze psychologię. Tak, to jest psychologia. Potem podyplomowo marketing internetowy. W międzyczasie gdzieś tam działam w branży reklamowej i w dalszym ciągu w tym obszarze działam i uważam ją za bardzo ciekawą. Oczywiście gdzieś tam po drodze pojawiły się też kwestie technologii i programowania. Ale i tak uważam, że to, co jest najważniejsze i najtrudniejsze w programowaniu, to praca z ludźmi i z procesami i z ich usprawnianiem
i na tym generalnie skupiam się w mojej pracy. Chociaż też nie uważam, że można być całkowitym ignorantem czy ignorantką w kwestii technologii, zwłaszcza jak się pełni rolę engineering managera albo director of engineering, bo ten engineering jednak częścią roli i odpowiedzialności jest. Jak będę nadziała komputer, na 2 komputery działać. Jak się zapewne domyślacie, moja ścieżka kariery nie była prosta i oczywista i ta rola do mojej roli była troszeczkę też kręta. I to nie jest znowu takie niespotykane, tak? Bo wiele osób, fantastycznych osób, które znam w branży, nie ma wykształcenia kierunkowego czy technicznego. Coraz więcej osób też do tej branży czy na tą ścieżkę wchodzi nie bezpośrednio po studiach, tylko często kształcą się i pracują w różnych obszarach, tak? Niekoniecznie związanych z IT. I mnogość ról i profili właściwie, które w tej chwili są dostępne w branży i też obszarów czy dziedzin, w których IT się rozwija, sprzyja temu, tak? Więc można nie mieć doświadczenia, można, zresztą tutaj świetnie mamy przykłady z wcześniejszych prelekcji, jak można do tej branży trafić i się w niej rozwijać, nie mając wcześniej gdzieś tam doświadczenia. Zanim trafiłam i zadomowiłam się w branży IT, bo chyba troszeczkę już jestem zadomowiona, prawie 10 lat w tej chwili, to robiłam w życiu różne rzeczy i bardzo długo szukałam pomysłu na siebie i czegoś, co da mi jakieś takie poczucie sensu i co będzie nie tylko pracą, co pozwoli mi się realizować. I tak na przykład pracowałam w firmie zajmującej się elektroniką i inżynierią drogową, gdzie budowałam bariery i ekrany akustyczne na autostradzie A4. A potem także stacje meteorologiczne w ramach programu zapobiegania powodziom w Polsce. I wtedy miałam też taką fazę, że może bym sobie poszła na inżynierię lądową, bo to takie super, ale jednak nie. Później trafiłam... Znowu sobie źle klikam, bo mam na 2 ekrany. Później po jakichś tam różnych perypetiach trafiłam sobie do branży reklamowej, szeroko pojmowanej i ona mi się zawsze wydawała super ciekawa i fajna i zawsze chciałam coś w tym kierunku robić i zupełnie nieświadomie zbudowałam sobie takie zaplecze i kompetencje, wiedzę domenową po prostu, która mi się fantastycznie w mojej obecnej roli sprawdza. Wtedy o tym nie wiedziałam, ale po prostu chciałam pracować w reklamie i to było dla mnie super fajne. W międzyczasie gdzieś poszłam też w jakieś obszary e-commerce, bardziej UX-owe rzeczy. W końcu zawodowo zaczęłam zajmować się programowaniem i to gdzieś tam się przewijało wcześniej też w moim życiu. Następnie przejęłam opiekę, czy tam prowadziłam jeden zespół programistyczny, bo tych zespołów było więcej, i w końcu jakby wylądowałam tu, gdzie jestem. I nie była to droga prosta i bardzo wiele było takiej determinacji czy podejmowania ryzyka w tym, tak? Przekonywania siebie, że mogę, że warto spróbować, że uwierzyć, że to jest realne i że mogę się jakby w tym sprawdzić. I w wielu momentach, a być może szczególnie na etapie właśnie przejścia na tą stricte techniczną ścieżkę, a później na menedżerską, pomogło mi to, że miałam wsparcie bardzo fajnych, takich kompetentnych osób, tak, z branży. Były to nie tylko kobiety, ale były osoby, które po prostu były gotowe mi pomóc, były gotowe mnie wesprzeć i dzięki nim byłam w stanie się odnaleźć tam, gdzie byłam. Dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami kilkoma jakimiś takimi moimi lekcjami dla samej siebie, gdzieś startującej może w roli menadżera, lekcjami, których może Wy też się odnajdziecie, albo które zainspirują gdzieś tam Was do podjęcia decyzji o zmianie i pójścia swoją, niekoniecznie podobną do mojej drogą. To, o czym chciałabym powiedzieć albo się dowiedzieć na początku swojej menedżerskiej kariery, z pozoru wydaje mi się, że mogą to być rzeczy oczywiste, ktoś by mógł powiedzieć trywialne. Dla mnie to są takie podstawy, o których warto sobie przypominać. To zacznijmy. Po pierwsze powiedziałabym sobie odwagi i żebym się nie bała próbować nowych rzeczy albo wychodzić z inicjatywą, bo ten strach przed porażką, przed zbłaźnieniem, przed tym, że okażemy się śmieszne, często blokuje nas przed zrobieniem kroku w kierunku, w którym chciałybyśmy się tak naprawdę rozwijać. I często tracimy przez to jakieś szanse i uciekają nam fajne okazje. Chociaż ta blokada być może jest tylko wyłącznie w naszej głowie, bo co najgorszego może się stać?
próbując rzeczy, czy podejmując wyznania, jesteśmy o tyle do przodu, że przynajmniej będziemy bogatsi o doświadczenie, czy wnioski z takiej próby. No nie podejmując tej próby, nie dajemy sobie szansy. I tak zdecydowałam się aplikować do firmy, w której jestem, a następnie na stanowisko menedżerskie, a później dyrektorskie. I wtedy oprócz przygotowywania się gdzieś tam merytorycznie, to wiele czasu musiałam spędzić na takie właśnie negocjacje ze sobą, tak, żeby w ogóle spróbować. I w ramach tej lekcji powiedziałabym też sobie, żeby unikać później, jak już gdzieś tam będziecie w roli, w której chcecie być, żeby unikać takiego bezpiecznego, długiego pozostawania w tym, co działa i co znane, zwłaszcza w IT. I nie chodzi o to, żeby ciągle robić rewolucję, ale technologie i świat idą do przodu i pojawiają się nowe możliwości i nie warto stać w miejscu. I nie chodzi też o to, żeby cały czas ryzykować i szarżować. Przepraszam. Ale trzeba być też gotową na to, żeby właśnie takie ryzyko ze zmianą podjąć. No i idealnie jest, jak mamy jakieś tam fajne przesłanki do podejmowania tej zmiany, mamy dane, które nam mówią, że okej, to będzie dla nas korzystne, ale czasami po prostu trzeba postawić wszystko na jedną kartę. To, czego nie należy się też bać, to podejmować trudnych tematów, czy odpowiadać na trudne pytania. I z reguły wydają się nam trudniejsze, niż okazują się one w rzeczywistości. Bardzo często, albo wręcz z reguły, ludzie na przykład są nieświadomi tego, że jakieś ich zachowanie ma negatywny na innych wpływ. I to, że my umiemy z nimi porozmawiać na ten temat i gdzieś tam uświadomić im, jak to faktycznie wygląda, jest dla nich otwierające i pomaga im się rozwinąć. Nie warto też niewygodnych tematów zamiatać pod dywan, bo one prędzej czy później się na nas zemszczą i taki przetrzymany, trudny temat, który gdzieś tam schowałyśmy ze strachu, będzie dużo trudniejszy później do rozwiązania. Nie trzeba się też bać feedbacku. Oczywiście najpierw warto nauczyć się z nim efektywnie pracować, ale da się go oswoić i traktować jako fantastyczne narzędzie. I dotyczy to także feedbacku o nas samych, bo oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że dostaniemy feedback, który nas zrani, że osoba, która będzie nam go udzielać, nie będzie wiedziała, w jaki sposób się nim posłużyć i być może nieintencjonalnie sprawi nam przykrość. No więc na pewno warto sobie zbudować takie poczucie własnej wartości, żeby oddzielić ten feedback taki zawodowy od tego, kim naprawdę jesteśmy. Warto też zwrócić uwagę na to, jak feedback działa w organizacji, bo być może coś strukturalnie jest nie tak i po prostu trzeba działać z tym feedbackiem od podstaw, żeby nauczyć się, jak z nim pracować. Lekcja druga. Przepraszam, sobie tylko muszę zmniejszyć. To, co się też tutaj przewijało wcześniej. Korzystanie z wcześniejszych doświadczeń. Jako menadżer, pracując ze swoim pierwszym zespołem, ale myślę, że to tyczy się nie tylko menadżerskich, tylko każdej roli. Popełnimy masę błędów. I oczywiście warto nie popełniać 2 razy tych samych błędów i starać się, żeby to były błędy jednak naprawialne. Dobrze pilnować, żeby nie składać na przykład, obietnic bez pokrycia, raczej powstrzymywać się od mówienia na pewno. Rzadko kiedy jesteśmy w stanie 100% zapewnić, że się coś wydarzy, powiedzie. I bardzo trzeba uważać też na to, żeby nie stracić zaufania, bo odbudować jest je dużo trudniej. Natomiast ogólnie trzeba oswoić się z myślą o porażkach i poczuciem, że się zawiodło. A potem za każdym razem wstać, otrzepać kolana, wyciągnąć wnioski i robić swoje i dalej. Ta lekcja to także budowanie świadomości własnych kompetencji, ale świadomości ich braku. To przypominajka o pewnego rodzaju pokorze, bo przecież nikt nie wie wszystkiego. Ale też i wezwanie do jakiegoś takiego świadomego myślenia o swoich mocnych stronach. Warto wiedzieć, w czym jesteśmy dobre i umieć to wykorzystać. Być może definiując swoją rolę albo obszary działania, albo szukając dla siebie jakichś nowych wyzwań. Z pewnością warto też korzystać z doświadczenia innych, bo wiadomo, że zawsze to lepiej uczyć się na cudzych błędach, ale też warto inspirować się czyimiś sukcesami. Dobrze mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że te doświadczenia czy kompetencje niekoniecznie muszą być związane z rolami,
których teraz jesteśmy, że to mogą być właśnie jakieś doświadczenia z przeszłości, które wydawało nam się, że będą zupełnie nieprzydatne. I tak było z moją pracą gdzieś tam w obszarze reklamy. Myślałam, że no właściwie to przyda mi się jedynie w reklamie, ale i tak samo to, co wyniosłam ze studiów. U nas na studiach krążył taki mem, obrazek, gdzie było napisane, czy jest jakiś zawód po socjologii, tak, i to spory. To się niedobrze tłumaczy. Lepiej wygląda na obrazku, ale to nieprawda, bo bardzo dużo tych rzeczy, które gdzieś tam się nauczyłam po drodze, przydaje mi się teraz. I z całą świadomością mówię o tym, że znam domenę i to, że gdzieś tam mam tą wiedzę, no nie wiem, z działania grup społecznych, z tego, jak ludzie ze sobą współpracują i tak dalej, no to była na pewno moja duża przewaga kompetencyjna, konkurencyjna, jak startowałam do tej roli, w której jestem. Lekcja trzecia, przyzwolenie na bycie sobą. I pamiętam, że to był dla mnie straszny dylemat i wielka obawa, czy jak zostanę menedżerem albo dyrektorką, to nadal będę mogła być sobą. Bo jestem generalnie uśmiechnięta, wesoła, trochę roztrzepana, lubię żartować i generalnie mam nieformalny styl, jestem niepoważna. A dyrektorzy to są bardzo poważni ludzie, prawda? No i to tak nie wypada być niepoważnym, a okazało się, że można. No, można być wesołym, można być uśmiechniętym człowiekiem i można być osobą kompetentną i szanowaną. I można mieć autorytet, będąc fajnym. Na pewno warto pracować nad taką umiejętnością wydłużania i skracania dystansu, no bo na pewnych pozycjach czy w pewnych rolach to się przydaje i to trzeba sobie gdzieś tam opanować. Ale to też nie jest tak, że trzeba się obwarować murem i udawać kogoś, kim się nie jest w rzeczywistości. I to też nie jest wezwanie do podążania za tym, żeby być lubianą przez wszystkich, bo ja wiem, że to też jest taka pokusa, że to ja muszę być dla wszystkich miła, bo mnie nie będą lubić, to w ogóle nie fajnie. Natomiast można być wesołym, można być zabawnym, można być równocześnie kompetentnym i profesjonalnym i działa to w dwie strony, czyli jeżeli nie jesteś wiecznie uśmiechniętą, wesołą osobą, no to nie musisz taką być, tak? I to samo tyczy się emocji czy empatii. Bycie ludzkim i ukazywanie emocji nie jest nieprofesjonalne, chociaż oczywiście nie chodzi tutaj o taki, nie wiem, oversharing i ubarczanie innych swoimi problemami. Natomiast empatyczny lider, czyli ktoś, kto potrafi słuchać ludzi, budować prawdziwe, bliskie, profesjonalne relacje, ktoś, kto jest zainteresowany innymi osobami, nie wiem, w zespole czy w organizacji, ktoś, kto dba o ich bezpieczeństwo psychologiczne, ktoś, kto jest inkluzywny, no to jest na pewno osoba, której nam w tej chwili potrzeba, tak? Zwłaszcza w czasach, nie wiem, kryzysowych, w czasach niepewności. Natomiast też bycie taką osobą, to o czym dziewczyny tutaj wcześniej wspominały, dzięki temu mamy fajniejsze, lepsze produkty, ludzie są sobą, mamy większą inkluzywność, większy diversity, budujemy rzeczy, które są bardziej adekwatne do rzeczywistości, bo jakby zapraszamy tą różnorodność. Taka umiejętność budowania relacji, pracy z emocjami własnymi i innych wielokrotnie przydała mi się też właśnie w prowadzeniu trudnych rozmów czy przekazywaniu złych informacji, bo jako menadżerowie z tym też musimy się mierzyć. Drobna uwaga, czy taki może pro-tip do tej lekcji, to wbrew temu, co nam by się mogło wydawać, z pozoru drobne, nieznaczące gesty czy działania wskazujące na to, że dbamy o innych, są zauważane i doceniane, więc na przykład warto pamiętać, nie wiem, o czyichś urodzinach. Wiadomo, tam, nie wiem, często chwalić, ale w taki znaczący sposób. Warto pamiętać albo zanotować sobie, jaki kot ma na imię i zamawiać na przykład, nie wiem, pizzę z zabawnym napisem na pudełku, jak wspólnie siedzicie nad projektem po godzinach. Takie niby nic, a jednak. Kolejna lekcja, być może podstawowa i pierwsza, to nauczenie się słuchać. I dosłuchać tak, żeby kogoś wysłuchać i zrozumieć, a nie tak, że w blokach startowych i zaraz będę mogła odpowiedzieć. I dla mnie to było i w dalszym ciągu jest dosyć trudne, bo dla osoby, która dużo mówi, dużo myśli i ciągle ma jakieś pomysły, jest ekspresyjna, no to siedzenie i słuchanie nie zawsze jest proste, zwłaszcza jak się jest podekscytowanym i w ogóle w grę wchodzą emocje i trudno się skupić. Ale na pewno warto sobie nad tą umiejętnością gdzieś tam od samego początku pracować.
I ta umiejętność słuchania i pracy z ciszą jest też fantastycznym narzędziem do szukania właśnie odpowiedzi nie tylko na nasze pytania, ale do wspierania innych w samodzielnym odnajdywaniu rozwiązań ich problemów. Poza słuchaniem warto nauczyć się zadawać pytania. I to się tutaj też wielokrotnie przewijało. I tu nie tylko chodzi o takie powerful questions coachingowe, chociaż i to się czasami przydaje. Natomiast warto tak po prostu pytać. Bez wstydu przed przyznaniem się, że czegoś się nie wie i nie rozumie. I dobrze jest samemu starać się znaleźć rozwiązanie czy odpowiedź. Ale jeżeli to nie jest takie proste i oczywiste, to może szkoda czasu na wymyślanie koła na nowo. Zadawanie dobrych pytań pokaże też innym, że interesujemy się tym, co robią i jakie mają na dany temat zdanie. A to także pozwoli nam uzyskać szerszy wachlarz jakichś tam możliwych rozwiązań dla problemu, czy większe zaangażowanie zespołu w budowane produkty czy rozwiązania. 5. Lekcja pod tytułem Nie martw się o tym, co myślą o Tobie inni. Po pierwsze dlatego, że prawdopodobnie nie myślą o Tobie i mają masę innych rzeczy na głowie i w głowie i nawet jak robią dziwną minę, bo może akurat myślą, nie wiem, o obiedzie. Po drugie, dopóki ktoś nie powie Ci wprost, co myśli, to Twoje domysły na ten temat to tak naprawdę tylko interpretacja. Więc jak już ale to naprawdę nie możesz się powstrzymać od analizowania tej sytuacji, a ja rozumiem, że może być ciężko, bo to znam, no to postaraj się chociaż poszukać w swojej głowie takiej pozytywnej interpretacji, tak? Tego zachowania czy wypowiedzi innych. Znajdź taką, która będzie dla Ciebie korzystna, bo to i tak dalej interpretacja. Więc lepiej skupić się na faktach i na uczciwej własnej ocenie. Jako menadżer czy jako lider starasz się, czy staracie się, zresztą wszyscy staramy się być fair, tak? I uczciwie oceniać innych i podchodzimy do innych gdzieś tam powiedzmy uczciwie. Fajnie być takim samym wobec siebie. I ta lekcja ma też drugą stronę. Nie warto starać się wszystkim przypodobać i nie warto starać się być lubianym przez wszystkich, bo to jest nierealne po prostu. Wiadomo, warto dbać o dobre relacje z osobami, z którymi macie ochotę czy okazję współpracować, ale nie każdy będzie nas lubił za to, kim jesteśmy. Będzie nas szanował, mam nadzieję, i może nas cenić za kompetencje, ale nie musimy się przyjaźnić. Warto szukać feedbacku i o niego pytać, natomiast trzeba nauczyć się też rzetelnie oceniać samego siebie i nie zamartwiać się domysłami o opinie innych. Lekcja 6 to lekcja oddawania złudnego poczucia kontroli, bo nie chcemy być, nie wiem, mikromenedżerami, nie chcemy się stresować, przejmować wszystkim, każdym najdrobniejszym szczegółem, nie chcemy wszystkiego robić sami, to jest nierealne. Musimy zaufać kompetencjom innych, zwłaszcza tych osób, które sami zrekrutowaliśmy, to wypadało. Ludzie chcą generalnie realizować zadania, chcą być potrzebni, chcą, żeby rzeczy się działy. Bardzo niewiele znam osób, które realnie są zdemotywowane i które po prostu by sobie siedziały i nic nie robiły. Bo zawsze sobie szukają czegoś, nawet jeżeli ten projekt nie jest akurat ciekawy, to sobie znajdą coś innego ciekawszego do robienia. Tak na przykład jak Dominika się angażowała w różne rzeczy, bo szukała swojego miejsca. To jest także lekcja, którą sama gdzieś tam przerobiłam, o oddawaniu odpowiedzialności i dawaniu wolności tak naprawdę, czy oddawaniu tego zespołowi i o tym, że to musi nastąpić w dobrym czasie. I nie da się po prostu zostawić zespołu samego sobie i teraz się samo organizujcie i wszystko będzie fantastycznie, bo oni będą po prostu przerażeni, pogubieni i w ogóle nie będą wiedzieli, co mają zrobić. I że trzeba na taką zmianę zespołu przede wszystkim gdzieś tam przygotować i przez nią go przeprowadzić. To jest także lekcja gdzieś o odpowiedzialności menadżera, jaką jest wspieranie rozwoju innych. To przypomnienie o szukaniu możliwości rozwoju nie tylko dla siebie, ale właśnie dla innych i wspieraniu potencjału innych. I o tym, że warto dawać to, co się kiedyś od innych dostało, żeby przekazywać to dalej, czyli to zaufanie, wsparcie, i jakieś tam zasoby jednak. Już niedaleko. Lekcja 7 to lekcja przyjęcia na sobie roli lidera, także w aspekcie zmiany i gotowość do wchodzenia w tą zmianę i brania na siebie jej konsekwencji. Od wprowadzania jej zaczynając od siebie, bycia w tym spójnym i konsekwentnym.
jako menadżerka, czy lider, czy osoba prowadząca projekt, zawsze będziesz osobą, na którą oglądają się inni. I nasze zachowania, czy Twoje zachowania będą odtwarzane, komentarze powtarzane, z wszystkimi pozytywnymi, jak i negatywnymi tego konsekwencjami. I tak na przykład przyznając się do popełnionych błędów i wyciągając z nich wnioski, pokażesz innym, że jest na nie miejsce w organizacji i zachęcisz ludzi do eksperymentowania, innowacyjności, podejmowania decyzji czy brania odpowiedzialności. Ale to znaczy też, że nasze czy Twoje narzekania, podważanie decyzji podejmowanych w organizacji czy inne destrukcyjne zachowania będą brane za wzór i replikowane. Więc trzeba dawać dobry przykład. No i jeżeli na przykład chcemy, żeby zespół, nie wiem, poświęcił więcej czasu na budowanie kompetencji, uczenie się i dzielenie wiedzą, no to dobrze jest stworzyć nie tylko ku temu warunki i dać im czas i zasoby, tylko jednak pokazać, że samemu się jest ciekawym rzeczy, dzieli się swoją wiedzą i uczy nowych technologii. Lekcja 8, ostatnia i być może najważniejsza. Zadbaj o siebie, bądź dla siebie dobra. Przemęczona i niewyspana nie zadbasz o innych. Poirytowana nie będziesz w stanie zachować spokoju i trzymać emocji na wodzy. Oderwij się od pracy. Znajdź coś, co doda Ci sił. Hobby, pasję. Naładuj baterię i wróć z nową energią. Dla mnie taką odskocznią jest bieganie po lesie, są biegi. Ostatnio z psem, przedtem dużo więcej po górach, ale Ty możesz znaleźć coś swojego, co pozwoli Ci się zrelaksować i odpocząć. Trzeba się polubić i trzeba się umieć cenić i traktować siebie tak dobrze, jak się traktuje innych i oceniać się tak samo, jak się ocenia innych, według tych samych kryteriów, a nie bardziej surowo. I jeszcze jedna uwaga do tej ostatniej lekcji. To fajnie szukać dobrych, wspierających organizacji, czy szukać sobie pracy, w której ma się możliwości rozwoju i która nie będzie wysysać z nas całej energii, a wręcz przeciwnie, będzie gdzieś tam nas motywować do tego, żeby robić fajne, ciekawe rzeczy. To też gdzieś tam wyzwanie do tego, żeby szukać wsparcia w różnego rodzaju programach mentorskich czy grupach wspierających rozwój kompetencji w danym obszarze, bo jest tego masa, więc warto z nich korzystać. I to chyba tyle. Mam nadzieję, że coś tam sobie wyniesiecie z tych moich autorefleksyjnych rozkmin. Chciałabym, żebyście przede wszystkim zabrali, czy zabrały poczucie, że warto się odważyć i próbować i warto też wierzyć w siebie. Jakby ktoś był ciekawy książek, które można sobie poczytać i które gdzieś tam mnie się bardzo w życiu przydały, to polecam te 4 przede wszystkim. Radical Candor, konstruktywny feedback, Making of a Manager, o wchodzeniu do menedżerskiej roli RISE, o definiowaniu własnej roli, nie tylko w kontekście pracy i I Thought It Was Just Me, o tym, jak doceniać siebie i o tym, że wszyscy mamy tak samo. I to chyba tyle. Dziękuję. Jakby ktoś miał ochotę porozmawiać, to zapraszam do kontaktu tu, albo na LinkedInie, albo mailowo. Dzięki.